Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś takim, co na pewno już nie jeden z Was słyszał, a mianowicie karma. Dokładnie. Nie chodzi mi tutaj o karmę dla psa, czy karmę dla kota, czy dla rybek akwariowych. To nie ta karma. Tutaj chodzi głównie o karmę, czyli uniwersalne prawo wszechświata. Jak ono działa? Czy należy do ezoteryki? Jest wiele pytań. Dlaczego jednych dościga, drugich wydaje nam się, że ich nie dościga? Na to dzisiaj poznacie wszystkie odpowiedzi. Także zapraszam na film. Jak ktoś nie ma subskrypcji, to będzie miło, jak ją zostawisz. Jak polubisz film, zostawisz po sobie komentarz lub udostępnisz go dalej i pomożesz nam po prostu przebić ten mur YouTube'owy, który nas tutaj ciągle hamuje przed tym, żeby nasze filmy nie szły dalej. Będziemy za to bardzo wdzięczni. Dobrze, moi drodzy, skąd w ogóle to pojęcie karma? Karma pochodzi już praktycznie ze wszystkich religii, ponieważ w każdych religiach było to już opisywane. Nazwa karma natomiast została zapożyczona z hinduizmu, może tak to powiem, ponieważ od nich wzięto tą nazwę. Jednak prawo to było już wiele tysięcy lat wcześniej znane różnym ludziom. Wcześniej nie było jeszcze książek, tego typu rzeczy, gdzie było to zapisywane, więc było to ustnie przekazywane z pokolenia na pokolenie różnego rodzaju informacje na ten temat. Później zaczęliśmy je znajdować już w różnych religiach. Tam każdy to inaczej opisywał. W hinduizmie jest to dość mocno tam rozwinięte to prawo właśnie tej karmy, ale tak naprawdę jest to prawo wszechświata. Prawo akcji i reakcji, ponieważ jest znane pod różnymi nazwami w dzisiejszym świecie. Jest też nazwane prawem Kausalitätsgesetz. To jest akurat z niemieckiego, czyli po prostu prawem akcji, reakcji i tak dalej, i tak dalej. Tych naprawdę jest tutaj bardzo wiele tych przeróżnych nazw. Bardzo wielu ludzi wierzy w karmę i ma rację, ponieważ karma należy właśnie do tych elementarnych praw, które są. I jest takim samym prawem jak grawitacja. Ktoś powie, no dobra, ale to jest ezoteryka. Niestety do końca nie jest to ezoteryka, ponieważ prawo karmy jest opisywane w trzecim prawie Newtona. To każdy zna przecież z fizyki. No, przypuszczam, że każdy z nas z fizyki uczyliśmy się przecież tego. I jest to tak zwane prawo przyczynowości, czyli akcji i reakcji. Tam to po prostu znajdziemy właśnie w trzecim prawie Newtona. I to jest właśnie karma, nic innego. Wiele ludzi niestety robi jeden poważny błąd. Mianowicie, każdy się skupia na tym, że karma wraca do nas tylko i wyłącznie po czynach, które robimy. Czyli po prostu, że zrobimy komuś coś na złość, to nas doścignie karma. Niestety tak nie jest. Znaczy, jest tak, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Również nasze myśli. Wystarczy, że komuś źle zaczniesz życzyć, żeby mu się nie powodziło, jesteś zazdrosny o coś i życzysz mu po prostu źle, to dzięki tym samym myślom już karma również do ciebie wróci. Jeżeli miałeś w życiu teraz jakieś problemy, jakieś przeróżne sytuacje, ponieważ karma ma wiele różnych twarzy. Nie zawsze przychodzi do ciebie w formie jakiejś sytuacji, czasem przychodzi w formie ludzi, którzy nagle ci na złość robią, czasem ci się coś nagle zepsuje w domu, nie wiesz czemu, akurat w najgorszym momencie, czy ci się samochód zepsuje, czy złapiesz kapcia gdzieś na drodze, czy i nie wiadomo co jeszcze, czy dostaniesz mandat i tak dalej, i tak dalej. Karma znajduje wiele przeróżnych możliwości, jak może nas doścignąć. I kiedy takie rzeczy ci się ciągle zdarzają, ale ty sobie mówisz, no ale przecież ja nikomu nic złego nie zrobiłem, to przeanalizuj swoje myśli teraz. Czy twoje myśli są takie same jak twoje czyny, które robisz, czy może w myślach jednak działasz troszeczkę inaczej, bo wtedy również karma będzie cię po prostu dościgać. Przeważnie karma dościga ludzi bardzo szybko.
kiedy coś się dzieje, to od razu ona tam reaguje w krótkim czasie, bardzo boleśnie się można czasem o tym przekonać, bo dopada nas w najbardziej niefajnych momentach, kiedy byśmy tego nie chcieli. Są jednak sytuacje, kiedy karma cię nie do końca doścignie w tym życiu. To nie znaczy teraz, że jest wszystko fajnie, super, pięknie i można sobie szaleć i robić, ponieważ ona cię doścignie w następnym życiu. Bardzo mocno, szeroko mówione jest to, że ludzie, którzy teraz w tym życiu rodzą się z jakimiś niepełnosprawnościami, tego typu rzeczy, jakimiś ciężkimi chorobami, które mają, że ich dościgła karma z poprzedniego życia. Że zrobili po prostu bardzo dużo złych rzeczy, które niestety teraz ich dościgły w tym życiu. I to jest wyrównanie po prostu jakby stawek, że coś tam kiedyś było źle zrobione. No, widocznie nie wszystko karma zdążyła wyrównać, albo było tyle tego, że po prostu nie dała rady tego wyrównać, że po prostu dościgła cię w następnym życiu. I stąd też bardzo często jest też pojęcie stosowane, no, muszę odrobić swoją karmę. Czyli po prostu teraz cię spotykają jakieś nieszczęścia w tym życiu ciągle, to znaczy, że może się to jeszcze ciągnąć z poprzedniego życia za tobą. Jeżeli rzeczywiście bardzo, bardzo złe rzeczy wtedy tam robiłeś, to cię to po prostu będzie niestety, ale dościgać. Karmę można również zobaczyć jak prawo przyciągania, ponieważ robisz dobre rzeczy, myślisz dobrze, przyciągasz do siebie pozytywne rzeczy. Natomiast kiedy robisz złe rzeczy, myślisz źle, przyciągasz do siebie negatywne rzeczy. Wszystko niestety, co robimy, ma swoje konsekwencje. Jednak wiele ludzi tego nie wie. I po prostu każdy robi coś tam, coś tam, coś tam. Negatywność się rozszerza po świecie, to ostatnio bardzo często widać. No i efekty później właśnie takiej karmy to można zobaczyć codziennie gdzieś tam, nie wiem, w telewizji na przykład w formie informacji, które nam podają. Tam macie te wszystkie efekty karmy, co się podziało gdzieś tam na całym świecie, temu to, temu tamto, temu to. To jest nic innego po prostu jak karma. I później ludzie się dziwią, czemu tyle złych rzeczy się na tym świecie dzieje. No właśnie, ponieważ bardzo dużo złych rzeczy się dzieje, które sami ludzie robią, ale też i bardzo dużo złych rzeczy ludzie myślą w głowie. Ta wszechobecna zazdrość, złość i tak dalej, to niestety później wszystko wraca. I nagle mamy, że gdzieś tam cała miejscowość została zalana wodą, tyle ludzi tam wszystkie domy pogubiło i tego. Nie twierdzę, że oni wszyscy byli winni, ale widocznie mogli mieć swoje jakieś tam długi w karmie, no i się skupili akurat w jednej miejscowości, no to karma ich wszystkich za jednym razem dopadła. Tak to niestety po prostu wygląda. To są prawa wszechświata, które są po to stworzone, żeby nie zapanował chaos na świecie. Po to one zostały stworzone. I należą do tych właśnie głównych praw uniwersalnych tego wszechświata, że one po prostu cały czas działają. Było też i takie przysłowie: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. No, powiedziałem przysłowie w cudzysłowiu, ale każdy wie, o co mi chodzi tutaj. To jest też karma. To jest dokładnie karma. Nic dodać, nic ująć. Wiadomo, że nikt z nas nie jest perfekcyjny. Wszyscy mamy swoje jakieś tam wady. Ponieważ no, nie jesteśmy bogami teraz na ten moment, żebyśmy byli nieskazitelnie idealni, jednak każdy z nas może zacząć już od czegoś, albo nie czynić złych czynów, albo po prostu nie myśleć źle, a jeszcze lepiej będzie, jak zamiast tego po prostu to zamienimy i będziemy robić dobre czyny, ale też będziemy cały czas i dobrze myśleć. Czyli jak zobaczysz, że twój sąsiad, nie wiem, coś ma fajnego, czy coś, to nie teraz, ten dziad tam znowu to ma, tylko o, super, fajnie, że to masz. Wiecie, o co chodzi? Te myśli. Nie musisz mu tego mówić, ale w głowie sobie to poukładaj, żeby to po prostu działało sprawnie. I żebyś później nie musiał mieć tych negatywnych konsekwencji właśnie wypływających z karmy. Wiecie, i my mamy też różne nasze ludzkie prawa, na przykład tam policja, czy coś tam jeszcze jakieś inne
różne instytucje, które pilnują prawa. Jednak to nie jest wystarczające, ponieważ wszechświat nigdy w życiu by się na to nie zgodził, żeby tutaj porządku miała pilnować na przykład tylko i wyłącznie policja, czy nie wiadomo co tam jeszcze. Ponieważ dobrze wiemy, że ludzie mają swoje wady i są na przykład przekupni, łapówki i sami robią jeszcze złe czyny, pomimo że tam pracują, co nieraz już przykłady były pokazane, nawet i w tej śmiesznej telewizji, czy w różnych innych mediach, że gdzieś tam policjant zrobił to, tamto, tamto i dlatego właśnie wszechświat ma swoje własne prawo, które funkcjonuje i jest to karma. Karma nie jest ani dobra, ani zła. To jest po prostu czyste prawo takie wszechświata. Ona nie jest ani dobra, ani zła. Jednak niestety bardzo często w przekazach jest opisywana negatywnie za te kary właśnie, które później przychodzą, gdy coś się zrobiło nie tak i ktoś tam dostanie lekko po nosie przez to, że coś tam po prostu zrobił. Karma to też nie jest jakaś zemsta, to nie jest jakaś bogini zemsty, czy jakieś prawo zemsty. Nie, karma jest nauczycielem, ponieważ karma bardzo dobrze potrafi ludzi nauczyć, co jest dobre, a co jest złe. Jednak wielu ludzi po prostu nawet nie rozumie tego prawa i zastanawia się, czemu mnie to spotkało, czemu akurat mnie to spotkało. No właśnie, a karma jest po to, żeby ci po prostu pokazać, to jest dobre, to jest złe. Jednak te lekcje, które mamy z tej karmy, to niestety musimy czasem je bardzo boleśnie doświadczyć, żeby to po prostu zrozumieć w tym wszystkim. Widzisz, ludzie bardzo często też mówią, to wina karmy, to przez karmę i tak dalej. Nie, karma nie jest tutaj niczemu winna. To tak jakbyś teraz sobie gdzieś szedł, nogi ci się poplączą, przewrócisz się, upadniesz na nos i oskarżysz grawitację o to, że ty się przewróciłeś, a grawitacja cię przyciągła do ziemi. No tak to jest, ponieważ grawitacja jest takim samym prawem jak karma. I grawitacja robi swoją robotę i przyciąga cię do ziemi, a karma po prostu robi swoją robotę i oddaje ci to, co zasiałeś. Pamiętacie? Kolejna taka formułka. Co zasiejesz, to zbierzesz. To też jest karma, to też jest nawiązanie do karmy. I wiecie bardzo dobrze, że to było w Biblii. Także sami widzicie, to nie jest ezoteryka. To jest coś, co jest wszechobecne od zawsze. Od zawsze już było. Jest we wszystkich religiach, można to spotkać. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o karmę. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy uważali na to, co robimy, ale też co myślimy, ponieważ to wszyscy pomijają. Wszyscy mówią, a karma, bo zrobisz coś złego, to karma cię dopadnie. Nie, wystarczy, że coś złego pomyślisz i już cię karma dopadnie. Tak to działa. To jest po prostu, sami mamy to w rękach. Pamiętajmy, my jesteśmy akcją, a karma jest reakcją na to, co my robimy. My jesteśmy akcją, a karma jest reakcją na nasze czyny. Dokładnie tak to wygląda. Także to tyle, co chciałem wam na dzisiaj przekazać, jeżeli chodzi o karmę. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie, czy w to wierzycie, czy też to wciskacie między bajki, jak niektórzy to robią, pomimo że należy to do praw, z fizyki nawet. Także nie jest to ezoteryką. Także ja wam życzę wszystkim miłego dzionka, słonecznego, bo ostatnio znów tego słońca brakuje, nawet śnieg zaczął padać ostatnio, także ciekawie. Globalne ocieplenie, też karma. Także tyle na dziś, trzymajcie się,